Dzień dobry moi drodzy. Całkiem niedawno wrzucałem tutaj na kanał film o tym, jak wymienić zamek w kolejnym kufrze Givi, 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 jak zwał, tak zwał. Tym razem był to zamek w wersji Security Lock. Natomiast dzisiaj naszym pacjentem będzie kolejny kufer Givi, Givi, w którym niestety do wymiany jest rygiel. Ci z Was, którzy oglądali nasze przygody z Bułgarii, wiedzą, że mieliśmy tam upadek. Podczas tego upadku uszkodzone zostały motocykle, ale jak się okazało, również zostało uszkodzone mocowanie kufra. Ten windruck, który mam przy mojej TDM-ie, się złamał, ale okazało się również, że uszkodzeniu uległ również kufer, a w zasadzie jego rygiel, czyli ten element, który trzyma kufer przy mocowaniu. W związku z czym dalszą część podróży nie dość, że nie byłem w stanie zamocować tego kufra na mocowaniu, to jeszcze nie byłem w stanie go przypiąć, dlatego też właśnie na filmie widzieliście, że ten kufer jedzie przyczepiony taśmami na tylnej kanapie TDM-y. W związku z faktem, że wymieniłem kufry i chciałbym sprzedać te moje poprzednie, które z nami podróżowały, wypadałoby ten kufer naprawić, żeby przyszły nabywca również mógł z niego korzystać. Nie zamierzam sprzedawać uszkodzonego kufra, dlatego postanowiłem zakupić część, która jest zepsuta. Z firmą Givi jest o tyle fajnie, że praktycznie wszystkie części do kufrów, do ich produktów możecie dokupić jako części zamienne. Mają pełen asortyment, w związku z czym ten rygiel również jest dostępny. Nie jest to drogi koszt, bo jeżeli dobrze pamiętam, zapłaciłem za niego około 50 czy 60 zł, czyli nie jest to niewiarygodnie wysoka cena. Sama naprawa, sama wymiana tego rygla też nie jest jakoś mocno problematyczna. Jest pewien element dosyć trudny, ale to zaraz Wam o tym opowiem. Natomiast sama wymiana nie jest trudna, nie jest skomplikowana i nie jest też czasochłonna. Niemniej jednak, moi drodzy, dzisiaj pokażę Wam tą wymianę tak naprawdę tylko od połowy, a w zasadzie od momentu składania tych wszystkich elementów, dlatego że ja to rozebrałem sobie kiedyś dużo wcześniej, żeby sobie móc zamówić te części, żeby sobie porównać te części i szczerze powiedziawszy, tak jak wspomniałem, nie jest to trudne, ale wolałbym tego drugi raz nie robić, dlatego dzisiaj pokażę Wam tylko moment składania. Natomiast jeżeli Wy będziecie musieli sobie wymienić ten rygiel, to po prostu odtwórzcie ten film od końca i będziecie mieli dokładnie krok po kroku o to, jak rozebrać tą część i jak ją wyciągnąć z Waszego kufra. Moi drodzy, element, który został uszkodzony, nie wiem, czy to będzie widać do kamery, do tej czy do tej, pokażę Wam, spróbuję Wam pokazać, został wyłamany. Pokażę Wam do drugiej kamery na wszelki wypadek. Został wyłamany, został wyrwany w tym miejscu, tutaj. I to jest właśnie ten element, ten skobel, który blokuje kufer na miejscu. Sama wymiana tego nie jest trudna, jak wspomniałem, potrzebujemy tak naprawdę część Z106. To jest część, która przychodzi samodzielnie i kosztuje, tak jak wspomniałem, około 50, maksymalnie 60 zł. Różnicę chyba widać gołym okiem. Widać, który element jest wyłamany. Jest to ten element tutaj na środku. Kochani, bierzemy się za składanie. Pamiętajcie o tym, żeby założyć to w dobrą stronę, nie do góry nogami, dlatego że ten skos musi być jak gdyby od góry kufra, w tym wypadku od spodu, ale od strony tego otworu, bo po tym skosie będzie się wpinał kufer do Waszego mocowania. Do tego kufra, do środka, do tego skobla są jeszcze dwie sprężyny. To są sprężyny, które zostały w kufrze. To one nie przychodzą razem z tym skoblem i o tym trzeba pamiętać. Zakładamy je w bardzo prosty sposób. Na te wewnętrzne piny wkładamy sobie jedną sprężynkę, wkładamy sobie drugą sprężynkę i pamiętajmy o tym, żeby te sprężynki trafiły w odpowiednie miejsce w kufrze. Tam są takie wyżłobienia, gdzie te sprężynki muszą sobie trafić. Zwróćcie uwagę, że one są troszkę nasmarowane, dlatego że takie były fabrycznie. To był smar fabryczny z fabryki. Prawdopodobnie po to, żeby nie rdzewiały i po to, żeby płynnie ten zamek nam cały czas pracował, dlatego też spróbuję sobie nałożyć troszeczkę smaru, a w zasadzie wazeliny technicznej na te sprężyny.
Dobrze, kochani, zakładamy jedną sprężynę, zakładamy ostrożnie drugą sprężynę, tak żeby nam nie spadły, na przykład. I wsuwamy sobie to na swoje miejsce. Moi drodzy, kolejnym elementem jest ten czerwony, nieszczęsny przycisk, który wciska nam cały ten zamek, który powoduje zwolnienie tej blokady z tego skobla, żeby można było wypiąć kufer z mocowania. I to jest największy problem, jeżeli chodzi o demontaż tego, dlatego że jeżeli zobaczycie ten ząbek tutaj, mam nadzieję, że go będzie widać. W tym miejscu to ten ząbek blokuje się za krawędź kufra. Problem polega na tym, moi drodzy, że siedzi on tak ciasno, że trzeba bardzo ostrożnie wyciągać go, bo trzeba lekko podważyć ten element kufra, żeby go się nie połamał, nie wygiął za bardzo i jednocześnie, żeby wyciągnąć ten przycisk cały. I szczerze powiedziawszy, gdybym miał drugi raz to robić, gdybym drugi raz miał wymieniać ten skobel, to tak naprawdę na chwilę obecną zdecydowałbym się raczej na... bo mi wyjechało. Okay. Zdecydowałbym się na spiłowanie tego ząbka, tego wypustu i wymienienie po prostu całego tego guzika, dlatego że ten guzik kosztuje cały 30 zł. On kosztuje 30 zł, a na pewno zajęłoby mi to dużo mniej czasu niż próba siłowego wytargania tego guzika, tak żeby niczego przy okazji nie zniszczyć. To, o czym trzeba pamiętać, to to, że z drugiej strony mamy bolec i na tym bolcu znajduje się kolejna sprężynka, której też nie możemy w żaden sposób zgubić. Oprócz sprężynki mamy również tutaj malutką podkładkę, o której trzeba pamiętać, żeby jej nie zgubić, ponieważ ona, tak naprawdę ta podkładka wciska nam cały ten mechanizm, dlatego ostrożnie obracamy i tak naprawdę wciskamy to wszystko na siłę. I moi drodzy, na tym polega w zasadzie cała filozofia, jeżeli chodzi o wymianę tego zamka. Jak widzicie, guzik pracuje, mechanizm skobel się przesuwa, w drugą stronę to nie wypada i tak naprawdę kufer został naprawiony. Jedyna rzecz, o której trzeba jeszcze pamiętać, no to oczywiście przykręcenie zamka, dlatego że od tego się tak naprawdę wszystko zaczęło, bo nie wyciągniemy tego czerwonego elementu, jeżeli będziemy mieli zamontowany zamek na kufrze, dlatego zaczynamy zawsze od demontażu tego zamka i dopiero wtedy możemy się dostać do kufra, ale to już jest najprostsza część, ponieważ cały ten zamek tak naprawdę trzyma się tylko na tej jednej malutkiej śrubce. To, o czym trzeba pamiętać, moi drodzy, to to, że ta metalowa część zamka musi wjechać pod to wyżłobienie, które jest tutaj w kufrze. Nie da się tego zrobić źle, wchodzi to tylko w jednej pozycji. I teraz od drugiej strony kufra, w zasadzie od wewnątrz, przykręcamy to tylko w jednym miejscu, tam gdzie jest po prostu otwór na wkręt.
I to już wszystko, moi drodzy, jak widzicie, w pozycji, kiedy klapka jest otwarta, kiedy kufer jest odblokowany, jest możliwość wciśnięcia tego guzika. Po zamknięciu kluczykiem oczywiście zamka tego guzika już nie wciśniemy. Czyli tak naprawdę wszystko zostało zrobione poprawnie. Moi drodzy, mam nadzieję, że w tym filmie pokazałem Wam, że naprawa kufrów Givi nie jest problematyczna, nie jest czasochłonna i nie jest kosztowna i że gdyby, nie daj Boże, odpukać w niemalowane, przydarzyła Wam się jakaś przygoda i Wasz kufer został w jakiś sposób uszkodzony, to będziecie sobie w stanie sami szybciutko ten kufer naprawić. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. On the road with a motorbike, hanging around between the mountains, coast to coast, you know how to drive. Dragonflies are on the sunset, can you believe we're together?